Cześć, witajcie. W jednym z moich shortów pokazywałam Wam mój wspaniały chwast, który jest właśnie tutaj. Króluje nad grządką z groszkiem, a za tym groszkiem znajdują się buraczki. Zbierałam już moje groszki cukrowe, już się ich pozbyłam, też chyba pokazywałam Wam w zeszłym odcinku, a teraz przyszedł czas na zwykły groszek. Już raz ten groszek zbierałam, ponieważ groszek jest rośliną, która kwitnie przez kilka, myślę, tygodni, 2-3 tygodnie na pewno kwitnie, dlatego groszki mają różne stadium rozwoju i mam tutaj takie jeszcze płaskie dosyć groszki, ale mam też takie grubiutkie i trzeba je zebrać, żeby one mi nie stwardniały za mocno. Także mam, zobaczcie, takie piękne groszki do zbioru. Gdzie ja tu jestem? Gdzieś tutaj. I będę sobie je później skubała. Jak do tej pory nie znalazłam żadnego robaka w tym groszku, także takie te pierwsze zbiory jeszcze zanim się tutaj robaki mi zlecą i zaczną to wyżerać za darmo, to jest taki najpiękniejszy czas właśnie zbierania tego groszku. No i taki świeży groszek najlepiej smakuje nieugotowany, na surowo, jako przekąska. Jeżeli mamy ochotę wziąć taki groszek do obiadu, to w takiej ilości to go szkoda. To już lepiej chyba kupić sobie groszek mrożony i wykorzystywać do obiadu taki groszek mrożony. A ja sobie właśnie na przekąskę wysiałam tutaj ten groszek i będę się nim później raczyła. Jest go sporo. Także to też jest super. Groszek się, w przeciwieństwie do bobu, który kiedyś zbierałam, kilka tygodni temu, no to się udało. Bobu w tym roku dużo nie było. W zeszłym roku, jak zbierałam bób, to ważyłam ten bób i tutaj muszę zaznaczyć, że ja go ważyłam jeszcze w łupinach, ponieważ jak mamy tutaj w Anglii w sklepach bób, to się go kupuje w łupinach i chciałam zobaczyć, ile cenowo by mi to wyszło, jakbym musiała za ten bób zapłacić. I w zeszłym roku zebrałam ponad 14 kg bobu w łupinach. Nie miałam żadnego robactwa, nie był on niczym zarażony i był super. A w tym roku bobu zebrałam 2 razy, zaatakowany totalnie przez mszycę. Strąki bobu były bardzo czarne i stwierdziłam, że już potem to takie bierze obrzydzenie. W sumie nie chciałam go więcej zbierać. No ale w miejsce bobu wysadziłam dynie. Pokażę Wam, jak one się trzymają. Teraz po tym tygodniu myślę, że sobie świetnie radzą i mam nadzieję, że dadzą mi też plony. Także zbieramy. Najpierw zbiorę groszek. Uważam, że zbieranie warzyw, jeżeli ma dojść do zbierania warzyw, to najlepiej robić to z samego rana. U mnie może nie jest z samego rana, bo jest już po 9:00. Przeważnie jestem w ogrodzie koło 7:00 rano, nawet i 6:00. Ale dzisiaj się nie udało. Dzisiaj pospałam. Szukam w zakamarkach, żeby nie przegapić jakiegoś groszku tutaj i będę musiała podlać. Ostatnie kilka dni mieliśmy upały. Dzisiaj ma być 26-28 stopni, ale jest zachmurzenie, co jest super i można sobie podlewać przez cały dzień nasze roślinki. Natomiast jeżeli jest takie ostre, bijące słońce i ponad 30 stopni, to lepiej poczekać do wieczora albo z samiutkiego rana, jak jeszcze to słońce nie pali, żeby nie wyparzyć tych roślin, żeby one się nie zagotowały. I mamy całą michę groszku. Mój czosnek został już totalnie zaatakowany przez rdzę. Jest to choroba grzybowa i zaczął strasznie żółknąć. Dlatego myślę, że już jest czas, żeby ten czosnek wykopać i wysuszyć, bo nie chcę, żeby ta choroba doszła mi do bulw. Także zobaczmy, jak wygląda czosnek zimowy. Czy mamy ładne plony? Myślę, że są ładne plony.
Zobaczcie, pierwszy czosnek na mojej dłoni, która nie jest wcale taka mała. O, jest świetny. Teraz go trzeba wyrwać i ususzyć. Także mam tego czosnku całkiem sporo, zimowego. Najpiękniejszy to jest taki z czerwoną otoczką. Ja nie znam odmiany tego czosnku, ponieważ to jest czosnek od mamy i w sumie nawet jeżeli mi powiedziała, to zapomniałam. I mam też kilka czosnków białego koloru. Myślę, że te będą chyba delikatniejsze, ale nie jestem do tego przekonana. Teraz sobie po prostu starałam się też odgarnąć jak najwięcej ziemi. Tu jeszcze ziemia jest oblepiała te właśnie cebule tego czosnku. Zanim pójdzie ten czosnek do mojego domku ogrodowego na przechowywanie, to ja go położę sobie teraz na moim stole i żeby to sobie tak obeschło i dopiero później obetnę te części, które mam nadzieję uschną, ponieważ tutaj jest choroba grzybowa, ja te liście wyrzucę na odpady zielone. Nie chcę mieć po prostu roznosić tego patogenu, tej choroby wszędzie. Także mamy taki piękny zbiór czosnku z takiej małej grządki. Też takich kilka małych liliputków, które urosły jedne przy drugich i te pójdą na po prostu pierwsze użycie dzisiaj w kuchni. Też się przydadzą. Też są jakieś tutaj malutkie ząbeczki, ale te nie będą się przechowywały dobrze, dlatego od razu polecam do kuchni. Teraz mam tutaj pustą, dosyć małą grządkę, którą wzruszę. Ona jest bardzo sucha, dlatego jak ją wzruszę, to ją podleję. Zanim jednak ją podleję, to dołożę tutaj mojej materii organicznej. Ostatnio czyściłam taki mały kompostownik, który mam za domkiem ogrodowym. Nie mam przesianego tego kompostu. O, tu jeszcze jakiś plastik. Nie mam przesianej tej ziemi, nawet nie myślałam o tym, żeby przesiewać. Co tutaj za śmieci są? I po raz trzeci nie mam przesianego tego mojego kompostu, ale wygląda on całkiem dobrze, więc ja sobie rozsypię ten kompost tutaj na tej grządce i porządnie zleję wodą. Jak tutaj mam takie gałązki, ja ich wtykam troszkę głębiej. Tego liścia się pozbędziemy, bo jest zarażony. Jak ten czosnek rósł, to miałam też wyściółkowane pomiędzy tymi czosnkami trawą, która ochraniała moje plony przed nadmiernym wysychaniem. I teraz ta trawa zostanie przykryta właśnie tym kompostem. Mały kompostownik to i mało kompostu, aczkolwiek zawsze się taki przydaje. Ja sobie go tak rozsypię bez właśnie przesiewania go. I jak będę grabiła za chwileczkę, to powybieram te większe elementy jeszcze, żeby się dalej przekompostowywały. Większymi elementami są na przykład jakieś gałązki po roślinkach, warzywach, a w takim kompoście będzie coś fajnie rosło. A co, to za chwilkę sobie omówimy. Mogłabym ten kompost porozdzielać na inne grządki, ale jest go naprawdę niewiele. W związku z tym wolę sobie od razu odżywić jedną grządkę raz, a porządnie i poczekać na kolejny kompost z drugiego kompostownika, żeby zasilać kolejne grządki. Lepiej czasami po prostu robić to stopniowo, grządka po grządce, niż takie
Wiecie, to tak samo jak z jedzeniem. Jesteś głodny, a dostaniesz kawałeczek czegoś do jedzenia, to się tym nie najesz. Lepiej też poczekać już na normalny, porządny posiłek i wtedy poczuć sytość. Tak samo nasze roślinki, takie wiecie, 5 centymetrów takiej ściółki to nie pomoże wszystkim, tylko tak aby. Także ta grządka dostaje właśnie ten mój kompost. No i tak, mamy przygotowany. Za chwilę zobaczymy, na co ta grządka mi się tutaj przyda. Także taki piękny kompost, taka piękna materia. Zbieram tylko takie już widoczne, duże elementy. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Wybrałam sobie już warzywka, jakie chcę posadzić na tą moją malutką grządkę, na której były czosnki. I tak jak widzieliście oczywiście te czosnki. I tak, pomyślałam sobie, że wysieję koper. Także tutaj w pierwszym takim rowku zrobię sobie koperek. W zeszłym roku wysiewałam 3 razy fasolkę karłową. Mam tutaj odmianę syrenka i po prostu mam taką resztkę nasion. Także jakiś rządek tej fasolki, można ją wysiewać, tą fasolkę jeszcze aż do czerwca. Mamy końcówkę czerwca. Także zobaczymy, czy te kilka nasion się tutaj mi sprawdzi. Znalazłam resztkę marchewki, odmiana Early Nantes, i tą marchewkę można siać aż do końca czerwca, także też sobie tutaj wysadzę. Mam resztkę kapusty pekińskiej, u nas to się nazywa cabbage Chinese, i ona już mi tutaj straciła ważność, te nasionka straciły ważność, ale zobaczymy, wykorzystam po prostu tą miejscówkę. Pak choi można siać aż do nawet i września, także zobaczymy, czy wzejdzie. Sałatę Little Gem i w jakiejś gazetce dostałam nasiona oregano, ale tak czuję, że tutaj jest dosłownie kilka nasionek i też sobie tutaj posadzę. Także tu będzie taki miszmasz. Zobaczymy, co urośnie. Zaczynam sobie tutaj od koperku, żeby ten koperek miał tutaj lekkie zacienienie przy mojej grządce warzywnej. Nie wiem, czy było widać, ale już zaczynają latać bielinki, dlatego za chwilę będę musiała też osłonić moich kilka kapustek. Dobra, i tak sobie, to chyba za głęboko. Tak wystarczy, bo tu jest ten mój kompost i po prostu eksperymentalnie zobaczymy, jak wyjdzie. Sadzę w kompoście. Nie mieszałam z tą ziemią tutaj na tej grządce. Po prostu czysty kompost. Co wyjdzie, to wyjdzie. Także tak, mamy koperek. Rozsypuję sobie w tym niewielkim rowku. Rządek wystarczy, a resztę można zrobić tak. Nie będę się bawiła we wkładanie tego koperku z powrotem. I kolejne. Fasolka. Zobaczmy, jak ta fasolka, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Dosłownie troszkę jest. Także tak sobie
te nasionka w takie 2 rządki tutaj wkładam. Jedno blisko drugiego. Dlaczego blisko? Ponieważ w zeszłym roku one nie urosły, a szkoda mi je wyrzucić. Także zobaczymy. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to już będzie po nasionach. Nie ma co narzekać. I chcę je zużyć wszystkie, więc wkładam je po prostu wszystkie do ziemi. Najwyżej czegoś tutaj nie posadzę, ale to, co wymieniłam, to jeszcze można właśnie koniec czerwca, początek lipca sadzić. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. I mamy to. Także rządka obsadzona. Czas zająć się z pomidorami. Pójdziemy do szklarni, bo muszę poobrywać i popodwiązywać. Pokażę Wam ogóreczki, jak ładnie rosną w szklarni. Chociaż tutaj na grządce też ładnie rosną, ale w szklarni już są znacznie w bardziej zaawansowanym stadium. I muszę też zająć się wszystkimi pomidorkami przy płocie, bo tam już się zrobiło za gęsto. Także ja sobie to oznaczę teraz po prostu i zasypię. Nie jestem pewna, czy będzie widać. Także postaram się trochę odchylić liście. Zobaczcie, ile ma kwiatków. Także mój ogóreczek w szklarni ma tak pięknie... O, a tutaj co? Tak jak możecie zobaczyć, tutaj już moje pomidorki wymagają tego podwiązania. Tutaj chyba mam odmianę maskotkę. Ona już pięknie mi daje owoce. No oczywiście jeszcze nie dojrzałe, ale... Także zacznijmy od tej wysokiej tutaj pięknej postaci. Obrywam już dolne liście. One są mi tutaj do niczego niepotrzebne. A to ułatwi dotarciu światła do tych moich gron pomidorowych. Także każdy liść, który jest pod gronem i tym środkowym, zostaje oberwany. W tym roku do podwiązywania wykorzystuję stare prześcieradło, które wyprałam oczywiście i rwę na... Oj, a czemu mi odpadł ten pomidorek? Nieładnie. Damy Ci tutaj ładną kokardeczkę. Musiałam strząsnąć chyba, ponieważ nic się z nimi tutaj nie dzieje takiego, żeby nie wiadomo co było. No dobra. Podwiązuję i tak mam tych pomidorów chyba ze 20 tutaj na zewnątrz, więc trochę mnie pracy czeka. A mimo tego, że nie ma pełnego słońca, to jest tak duszno, że aż się ciężko oddycha. I nie przywiązuję tych pomidorów tak mocno do palika, tylko dostawiam im troszeczkę miejsca, ponieważ jak ta gałązka się będzie rozrastała, ten główny pęd, to będzie miała miejsce. A te nitki mi są... Nie przeszkadzają mi te nitki. I teraz tu mamy taką piękność, która dopiero kwitnie, ale damy jej witalność do tych kwiatków, więc obrywam te dolne liście i też ją przywiążę. Jak mam za długiego liścia z pierwszego krzaka, obcinam go w połowie. Robiłam już tak w zeszłym roku i wcale im to nie szkodziło, a dzięki temu mogłam umieścić znacznie więcej
krzaków pomidorów, niż to jest możliwe w takim moim małym ogródeczku. Jeszcze mają naprawdę sporo liści, także na proces fotosyntezy im wystarczy. Jak mam za gęsto, jak nie mogę dostać się do pomidorka, to tego pierwszego po prostu wystawiam. Dzięki temu, że mam te pomidory w doniczkach. No i robię ten pomidor, który jest z tyłu. Na razie jest to możliwe, ponieważ tych owoców nie jest dużo i one są malutkie, więc jeżeli są owoce, to im to nie przeszkadza, że ja sobie je tak przestawiam, nie oblatują, tylko ten pierwszy, który widzieliście, ale musiałam go utrącić. Największa bolączka to jest, jak trzeba obciąć pęd, drugi pęd, który się rozwija na krzaku, bo nigdy nie wiem, czy akurat tego, który obcinam, nie dałby mi więcej owoców, no ale to takie dylematy ogrodnika. Mamy kwiatki, mamy główny pęd inny też, a czy główny, jeden z tych głównych pędów, także niech rosną zdrowo i tyle. No i jak zrobiłam tego krzaka, który jest właśnie z tyłu, to mogę z powrotem sadzić tą doniczkę w ten mój rządek i mam zrobione. Jeszcze kilka, o tu jest taki ładniejszy, większy pomidorek, super. I też niestety już ma 2 pędy i trzeba będzie zdecydować. A ten jest taki żółtawy. Więc jak ten jest taki żółtawy, to ja go wystawię i zobaczę, co się z nim dzieje. Okej. Ale to za chwilę, jak skończę podwiązywać. Zanim człowiek pójdzie do domu, to trzeba wykopać sobie te ziemniaczki, które jak widzicie już tutaj żółkną. A dzięki temu, że ja je sobie teraz wykopię, to ja będę miała miejsce na mojego ostatniego patisona. Przyniosłam sobie w tym momencie widły, bo ja już tutaj te ziemniaki podbierałam i nie wiem, czy tutaj coś jeszcze akurat zostały, jakieś bulwy, czy nie, czy po prostu wybrałam wszystko. I mój seler z zeszłego roku już zakwitł, też pójdzie na kompost. Wykopię je wszystkie i podczas weekendu zużyję do różnych potraw. Są przepyszne, także myślę, że powtórzę tą odmianę też w przyszłym roku. No, gdzieś tu miałam ziemniaczka, jest. One nie mają urosnąć jakieś wielkie, to są takie pierwsze jakby dosyć małe te ziemniaczki, no ale na takich mi właśnie zależało, żeby mieć coś innego niż można kupić w supermarketach. I tak, kochani, ja sobie usiadłam pod wiatą jak kilka godzin temu, żeby się z Wami pożegnać, żeby Wam pokazać ciasteczka miętowe, które zrobiłam ostatnimi czasy. I tak gadałam, ale oczywiście nie zauważyłam, że wyczerpał mi się mikrofon. Ten mikrofon teraz jest w ładowaniu, no ale to zajmie kilka godzin, zanim ten mikrofon się naładuje, także troszkę będzie mnie teraz gorzej słychać, ale to już jest końcówka filmu, także niedługo dam Wam spokój, żebyście się mogli raczyć niedzielą. Ciasteczka miętowe z własnej mięty uprawianej w moim ogródku. Znalazłam przepis w internetach, ale jeżeli macie ochotę, to ja Wam w przyszłym tygodniu pokażę, jak się robi takie ciasteczka. Jeżeli ktoś uwielbia miętę, tak jak ja uwielbiam miętę, to będzie to dla niego, dla tej osoby właśnie coś wspaniałego. Także teraz tutaj się żegnam na tle mojego wspornika, gdzie mam własnoręczną zrobioną tabliczkę "Witamy w moim ogrodzie", a ja się z Wami żegnam. Także życzę Wam cudownej niedzieli, no i całego tygodnia i co? Widzimy się za tydzień. Miłego dnia. Pa, pa.